Chcesz wyglądać jak asasyn na dzielni? Divers ci w tym pomoże. Licencjonowane bluzy i t-shirty z legendarnej serii Assassin's Creed już do kupienia online i w sklepach stacjonarnych. Wbij 20% kod na zniżkę przy zakupach za 100 zł. Szczegóły w opisie. Kod na grę otrzymałem od Microsoft Polska, jednak nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie są oparte na godzinach spędzonych na gameplayu. High on Life to gra, która zachwyciła mnie na ostatnim Gamescomie. Po premierze byłem zaskoczony niskimi ocenami. Trochę mnie też to zdemobilizowało, aby samemu grę sprawdzić, ale koniec roku sprzyjał ogrywaniu tytułów, które zalegały na półce i padło właśnie na dzieło od Squanch Games. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry High on Life. Zapraszam. Czym jest High on Life? Ojej, mam wrażenie, że twórcy podczas tworzenia tej gry byli nafurani po sufit. Spróbuję wam nakreślić, co się tutaj dzieje, ale ilość absurdalnego humoru jest tak potworna, że albo to chwycisz i gra cię kupi, albo odrzuci na kilometr. Gra rozpoczyna się w spokojny dzień na suburbii. Wcielamy się w niemego bohatera, który właśnie przebywa ze swoją siostrą, która rączo wciąga kreski. Nagle ziemię najeżdżają obcy, dla których ludzie są nowym towarem do ćpania. Gang Ufoli nazywa siebie kartelem G3. Nasz bohater znajduje gadający pistolet, który sam w sobie jest obcą rasą. Razem przenoszą cały dom w bezpieczne miejsce i postanawiają rozprawić się z kartelem i uratować ludzkość. Ale aby to zrobić, nasz bohater musi stać się najpierw profesjonalnym łowcą głów, by zapolować na wszystkich członków kartelu. Historia to najmocniejszy punkt gry. Jest tak absurdalna i wypchana po brzegi gagami. Początkowo micha mi się bujała przez dobrych kilkadziesiąt minut, bo twórcy zaskakują rozwiązaniami, które w innej grze pewnie by nie przeszły. Absurdalne sytuacje, jak na przykład ta na początku, kiedy jakiś mały chłopiec nie chce nas przepuścić. Jest on niezwykle irytujący i możemy go po prostu zastrzelić. Jeśli jednak tego nie zrobimy, parę kroków dalej spotkamy jego matkę, która również wspomni, że Bachor jest niezwykle irytujący i lepiej by było, jakbyśmy go zastrzelili. Cała gra jest wypchana takimi dziwacznymi sytuacjami, czasami w formie opcjonalnych dialogów, które możemy gdzieś tam zasłyszeć, czasami są one wplecione w główny trzon fabularny. Ogromny wkład w grę miał niejaki Justin Roiland, który jest twórcą serialu Rick and Morty i znajdziemy tutaj mnóstwo takiego właśnie humoru. Gra też nie jest łagodna, faki sypią się z ekranu niemal przez cały czas, a brutalne sceny kontrastują z kolorową, śmieszną i sympatyczną oprawą. High on Life to strzelanka pierwszoosobowa. Cały czas mamy nasz wierny, gadający pistolet. To on będzie prowadził dialogi, ale i rzucał co jakiś czas tekstami. Poziomy są podzielone na główny hub, który jest obcym miastem, a które możemy swobodnie eksplorować, choć powiedzmy sobie szczerze, duże to nie jest. Przed nami jednak 7 misji, każda zwieńczona bossem kartelu. Gra raczej konstrukcją nie jest zbytnio rozbudowana. Można powiedzieć, że to do bólu klasyczny FPS ubrany w dziwne lokacje wrogów i sytuacje, ale samo strzelanie raczej nie jest specjalnie wybitne, do czego wrócę. Nasz łowca z czasem zbierze kolejne bronie, każda oczywiście gadająca. Fajne jest to, bo każda ma inny charakter, przez co nie sposób ich nie polubić. Każda z nich ma też inne umiejętności. Jedna potrafi strzelać strzałkami, które wbijają się w ciało przeciwnika, ale również stworzyć bańkę zatrzymującą czas. Granatnik strzela własnymi dziećmi, które przyczepiają się do przeciwników, zabierając im cały czas energię. Strzelba potrafi zassać przeciwnika do nas, ale i wystrzelić specjalną zębatą tarczę, która będzie raziła przeciwników. Co ciekawe, tarczę możemy jeszcze odbijać, używając jej parokrotnie. Pomimo, że w sumie będzie jedynie 5 pistoletów, każdy ma po tyle umiejętności, że nie można ich nazwać jedynie strzał i strzał alternatywny, bo każda ma jeszcze dodatkowe właściwości, więc nie jest nudno i niewielka ilość broni jest rekompensowana jej pomysłowym wykorzystaniem. Warto wspomnieć jeszcze o psychicznym nożu, który namawia do zażynania przeciwników, a podczas jatki wydaje okrzyki orgazmu. No cóż, jest dziwnie, ale jak mówiłem, albo to łykasz, albo cię odrzuci na kilometr.
Misje, które stoją przed nami, są zrealizowane w dość ciekawy sposób, bo gra ma pewne elementy Metroidvanii. Kolejne ścieżki w lokacji pokonamy, gdy zbierzemy odpowiednio nowe przedmioty, magnetyczne buty czy jetpack, przez co gra zachęca do odwiedzania poprzednich lokacji w celu poszukania skrzynek z pieniędzmi, czy też bardziej pesos, co jest tutaj kosmiczną walutą. Po każdej misji, jeśli ją wykonamy, zgarniamy dodatkowo niewielką sumę pesos za zabitego generała. Za pieniądze możemy kupić ulepszenia do broni, ale i do naszego bohatera, na przykład zwiększając mu pasek energii. Gra co jakiś czas dorzuca jakieś nowe mechaniki, ale nie ma tego wiele i chciałoby się jednak, aby było tego więcej. Już na samym początku możemy pograć w staroszkolnego FPS-a z kosmicznie bekowymi dialogami. Innym razem będziemy wypełniać formularze. Szkoda, że tych minigier jest jedynie tak niewiele. Po ukończonej misji wracamy do naszego domu. Możemy tutaj pogadać z siostrą, ale wyjść na miasto, choć poza znajdywaniem skrzynek niestety nie za wiele samo miasto oferuje. No właśnie, dochodzimy powoli do tego, co tutaj nie zagrało. Na przykład miasto to trochę taka wydmuszka. Owszem, znajdziemy tutaj kilka śmiesznych elementów, ale powiedzmy sobie szczerze, poza szukaniem skrzynek nie ma tutaj w sumie nic do roboty. Pogadasz z postaciami pobocznymi tylko wtedy, kiedy masz z nimi pogadać. Ale to jeszcze nie wszystko. Gry oparte o humor mają pewien problem. Nie ma na świecie mocarza, który podtrzyma uśmiech na japie przez 9 czy więcej godzin. Dlatego zagrajmy w krapa nigdy nie jest dłuższy niż 20 minut. Cokolwiek by nie było, jakkolwiek by to nie było śmieszne, przyzwyczajamy się do gagów i powoli, acz nieubłaganie, uśmiech z naszych ust znika. Kolejne próby rozśmieszenia nas przyjmujemy już z kamienną miną, bo już załapaliśmy konwencję i przestaje to bawić. Dlatego najbardziej gra śmieszy na początku. Potem humor, choć nadal skrzy się zabawnymi dialogami czy sytuacjami, nie jest to aż tak porywające, choć nadal twórcy potrafią nas zaskoczyć, jak na przykład niespodziewana śmierć jednego z bossów. No właśnie, dialogi. Gra ma ich multum, jest po sufit przegadana. Znajdziemy tutaj dyskusje o grach wideo, popkulturze, ale i ogólnie o świecie, w którym się znajdujemy. Doskonale dobrano głosy pistoletów, przez co ma się wrażenie, że uczestniczymy w animowanym filmie, ale no właśnie, ale brakuje polskiego tłumaczenia. Podczas gdy trwa w najlepsze walka, wszyscy walą do ciebie z czego się da, trudno skupić się na śmiesznym dialogu, który właśnie się toczy, aż zupełnie nie ma możliwości czytania na dole angielskiej transkrypcji. High on Life desperacko potrzebuje polskiego tłumaczenia, a jeszcze lepiej polskiego dubbingu. Inaczej mnóstwo gagów, celnych docinków czy ripost trafia w próżnię. Chyba że znasz perfekcyjnie angielski i rozumiesz go ze słuchu, co przy dziwacznych głosach postaci wcale nie jest takie oczywiste. Myślę, że jest to problem, który wiele osób odrzuci. Bez znajomości dialogów, świata, bohaterów gra jest po prostu średnim FPS-em. Niestety tutaj leży pies pogrzebany. Główna moc gry to dialogi. Mam jeszcze zastrzeżenia do tego, że gra jest trochę niespójna w swoim designie, jeśli chodzi o dialogi. Na przykład nóż. Jak go zdobywasz, przez pierwsze kilka minut nóż drze mordę jak najęty, zachęcając do patroszenia. I to jest fajne. Ale gdy minie ten czas, przez resztę gry nóż jest głuchy jak pień, poza oskryptowanymi dialogami. Jasne, może i by męczyło wysłuchiwanie okrzyków, ale kurde, no to jest nóż psychopata czy nóż śpioch, który zapomniał kim jest. Co ciekawe, pozostałe bronie potrafią czasami rzucić celnym komentarzem. Na przykład gdy biegamy, pyta nas, czemu tak szybko biegasz? Może warto przystanąć i obejrzeć widoczki, bo są ładne. To świetne pomysły. Nieraz i nie dwa gra przebija czwartą ścianę i robi to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o oprawę, nie jest to next-genowe doświadczenie, bo gra raczej poszła w stronę śmiesznej, fajnej, komiksowej oprawy i to się udało. Postacie wyglądają zabawnie, bronie również, ich animacja też jest niezła i widać, że wszystko poszło w absurd i humor. Twórcy postarali się, aby lokacje również wyglądały obco i ładnie, ale nie są to widoczki, którymi będziesz się chwalił na social mediach, ale wpasowują się w absurdalny klimat gry i to wystarczy. Gra działa w 1080p, co prawda w 60 klatkach, ale dopiero po 9-gigabajtowym update'cie. Wcześniej klatkarz potrafił spaść nawet do 40, choć nawet teraz klatkarz i rozdzielczość jak na nowe mocarne konsole wzbudza niestety uśmiech politowania, choć oprawa mi się podobała, fajnie pasuje do ogólnego klimatu gry i nie miałem powodów, aby narzekać na to, co twórcy przygotowali. High on Life to gra wybitnie specyficzna, jak wspomniałem kilka razy, albo z miejsca cię weź się, albo z miejsca odrzuci.
wróci. Dlatego świetne jest to, że gra jest dostępna w ramach abonamentu Game Pass i można sobie sprawdzić, czy nam pasuje, czy nie. Ja przy niej bawiłem się naprawdę świetnie. Nie było to zasługą mechanik, ale głównie dialogów i sytuacji, bo samo strzelanie jest, no cóż, powiedzmy sobie w miarę generyczne. Nawet pomysłowe bronie nie ratują tutaj do końca sytuacji. Niemniej nie mogę gry polecić, bo specyfika High on Life jest dość szczególna. Jeśli lubisz absurdalny humor rodem z Futuramy czy Ricka i Mortiego, nie przeszkadza ci niska rozdziałka i lubisz komiksową oprawę, gra jest dla ciebie. Jednakże jeśli tylko którykolwiek z tych aspektów ci nie odpowiada, lepiej sobie darować. Aha, no i wymagany jest naprawdę dobry angielski, przynajmniej w rozumieniu, bo bez tego stracimy niemal całą zabawę. High on Life mnie nie zawiodło. Subiektywnie rzecz biorąc, jest to naprawdę świetny tytuł. Jeśli tylko pojawi się kiedykolwiek w pudełku, chętnie zakupię do kolekcji, bo niestety, ale takich gier dzisiaj ze świecą szukać. Dobra robota, panowie. Chcę więcej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.